Cześć, tu Przemek z DRTusz. Dziś porozmawiamy o temacie, który jest rzadko poruszany, ale jest zarazem niezwykle ważny, a chodzi o utylizację drukarek. W tym odcinku dowiemy się, dlaczego nie możemy po prostu wyrzucić starej drukarki do śmieci, a co powinniśmy z nią zrobić, aby było to zgodne z przepisami. Zapraszam do oglądania. Zgodnie z ustawą z września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, drukarki uznawane są za e-odpady. Co oznacza, że nie mogą być po prostu wyrzucane do zwykłych śmieci. Wprowadzenie drukarki do kategorii elektrycznych i elektronicznych nakłada na nas obowiązek przekazania ich do punktów zbiórki w celu bezpiecznego przetworzenia. Niedostosowanie się do tych przepisów nie tylko podlega karze grzywny nakładaną przez inspektora ochrony środowiska, ale także może przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska. Wyobraźmy sobie, że w Europie rocznie utylizujemy około 10 milionów drukarek, czyli całkiem sporo. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby każdy z nas ignorował te wytyczne. Teraz, gdy wiemy, dlaczego nie możemy po prostu wyrzucić drukarki do kosza, zastanówmy się, dlaczego to takie ważne. Drukarki zawierają substancje szkodliwe, takie jak ołów, rtęć czy kadm, a sam sprzęt, z których jest złożony, to plastik, metal i całe te elektroniczne wnętrze, które czyni drukarkę drukarką. Nieodpowiednie składowanie tych substancji toksycznych może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wody, co ma ogromny wpływ na nasze środowisko. Z tego powodu ważnym jest, aby przestrzegać wcześniej wspomnianych przepisów dotyczących e-odpadów. Dzięki temu zepsute lub zużyte drukarki mogą być przetworzone w bezpieczny sposób, a ewentualne przydatne surowce mogą zostać wykorzystane ponownie. Na szczęście istnieje wiele punktów zbiórki odpadów elektronicznych w Polsce. Możemy oddać naszą starą drukarkę przykładowo do punktu skupu złomu, który musi być zarejestrowany uprzednio jako firma zbierająca elektroodpady. Możemy ją również oddać do punktu serwisowania sprzętu RTV i AGD, albo nawet do sklepu, w którym kupujemy nową drukarkę. Istnieją również firmy zajmujące się odbiorem większych urządzeń. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google'a punkty zbiórki e-odpadów, a znajdziemy tam najbliższe lokalizacje. Jak widać, odpowiednie utylizowanie drukarek ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Pamiętajmy o przepisach dotyczących e-odpadów i korzystajmy z dostępnych punktów zbiórki. Dzięki temu unikniemy skażenia środowiska, zwiększymy odzysk surowców i zmniejszymy obciążenie składowisk odpadów. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami, śmiało piszcie w komentarzach. Nie zapominajcie też, że jesteśmy na socjalach takich jak Facebook, TikTok, Instagram. Dzięki za obejrzenie odcinka i widzimy się w następnym. Do zobaczenia.